Ostatnio zastanawiam się, czy mamy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości, czy może jest to nowa rzeczywistość, z którą przyszło nam żyć i postaram się na to odpowiedzieć w tej audycji. Wiemy, że mamy ogromny game changer, czyli kredyt 2%, który spowodował nagły wzrost popytu, ale mamy też raport banku NBP, który przedstawię w tej audycji oraz postaram się odpowiedzieć na takie pytania, albo przynajmniej poszukać tych odpowiedzi, jak długo ceny mieszkań będą rosły. Czy to jest pora na zarabianie, na flipowaniu i na deweloperce, bo to też jest ciekawe. Dlaczego deweloperzy niechętnie zaczynają nowe budowy i czy po wyborach zmieni się podejście do finansowania popytu na mieszkania? To ostatnie pytanie, no powiem od razu, nie wiem jaki będzie wynik wyborczy, ale postaramy się to podsumować. W każdym razie wiem na dzień dzisiejszy, że mamy do czynienia z nierównowagą na rynku nieruchomości i wiem też, że ostatni raport NBP bardzo nas zadowolił, ponieważ on potwierdził to, co wiemy ze wszystkich audycji na tym kanale, czy to moich, czy też rozmów z gośćmi naszego programu. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, jeżeli interesują Ciebie trendy, to co się dzieje na tym rynku nieruchomości, zmiany prawa, no to zachęcam, subskrybuj nasz kanał. Od razu mówię też, że niektóre z tych wykresów, a może nawet więcej wykresów i trochę więcej danych niż wymienię w tym filmie, będzie na stronie symen24.pl, link na dole. Zachęcam do obejrzenia. Zachęcam również do sugerowania nam tematów audycji oraz do uczestnictwa na naszym serwerze Discord, gdzie prowadzimy fajne dyskusje, link na dole. No więc tak, zacznijmy od tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, na rynku budownictwa i co nam przedstawia też Narodowy Bank Polski. To warto wiedzieć, bo to są fajne dane i spójrzmy się najpierw tak króciutko, bo już to prezentowane było w innej audycji. Ceny na rynku wtórnym poszły w górę i znowu spadły, zatrzymały się, zaczęły iść w górę. Ceny na rynku pierwotnym idą w górę w zasadzie w większości miast, ale też zacząłem ten temat od hasła bańka i możecie powiedzieć, że wiele osób wielokrotnie już mówiło o tym, że jakaś bańka na tym rynku nieruchomości jest i że ona pryska i że ci ludzie pomylili się później, ale uwaga, zawsze jest jakieś ale. Po pierwsze, rynek nieruchomości w Polsce docierał już do takiego maksymalnego punktu oporu tuż przed COVID-em. Kto mógł przewidzieć COVID? Kto mógł przewidzieć, że w związku z COVID zostaną uruchomione ogromne programy pomocowe i zostanie wylany tani pieniądz, spadną stopy procentowe i ludzie z tego powodu rzucą się po zakupy mieszkań. Kto mógł to przewidzieć przed COVID-em, pytam się? Raczej nikt. A tak było i skutek tego wpływu tego COVID-u i tych działań pokowidowych na rynek nieruchomości, na zakłócenie jego cykliczności raportuje właśnie NBP w swoim raporcie. Raport ma 300 ileś stron. Tak ogromnej ilości stron oczywiście raportu nie zdołam streścić w tak krótkiej audycji. Może będzie pożywką dla następnych audycji, ale też zachęcam interesujących się budownictwem i nieruchomościami do poznania tego raportu po prostu. A dane, które tutaj pokazuję, właśnie będą pochodziły z raportu NBP oraz troszeczkę z danych GUS-u. A kiedy spodziewano się, że pęknie druga bańka? No, spodziewano się tego, że już rok 2022 i to widać w tym raporcie NBP, będzie słabym rokiem w nieruchomościach i prognozy na 2023 również nie były dobre i to widać nawet w działalności deweloperów. Ale kto mógł przewidzieć w wrześniu, w sierpniu 2022 roku, że rząd wymyśli sobie program bezpiecznego kredytu 2% rozdawnictwo pieniędzy.
to pierwsze sygnały były w listopadzie i zresztą już w listopadzie na tym kanale mówiliśmy, że to się skończy podwyżką cen. Kto mógł przewidzieć? Nie przewidzieli tego z pewnością deweloperzy, albo może nie bardzo w to uwierzyli, bo proszę bardzo, zobaczcie, jak bardzo mało budów nowych rozpoczynało się w 2022 roku, a i też szczerze mówiąc, po zobaczeniu tego programu, że on faktycznie jest, no to powiedziałbym, że to ożywienie 2023 też jak na razie nie jest takie imponujące. To są dane do lipca. Zobaczymy oczywiście, co będzie w sierpniu i wrześniu tego roku. W każdym razie widzimy, że program bezpiecznego kredytu 2% i to wykazały ostatnie miesiące przyciągnął licznych zainteresowanych, potencjalnych nabywców, liczących czy to na korzystne warunki kredytowe, czy to też takich, którzy boją się i zdają sobie sprawę, że ten program ich nie obejmuje, wobec tego woleli kupić wcześniej i to widać, zresztą też w wcześniejszych audycjach mówiliśmy o tym, na przykład raporty BIK-u to pokazują. To doprowadziło do lawinowego wzrostu cen. Pytanie jest, jak długo ten wzrost cen potrwa, a przy okazji też na przykład wiemy, że niektórzy zarabiają na flipowaniu czy na wynajmowaniu mieszkań, więc jak długo będą mogli zarabiać na flipowaniu czy na wynajmowaniu. I tu poruszmy ten wątek najpierw flipowania i wzrostu cen. Nikt oczywiście nie wie i nie zna przyszłości, bo to jest znanie przyszłości jest niemożliwe, ale też prawda jest taka, że widzimy ryzyko po raz trzeci w najbliższych latach nadciągającej bańki. Jeżeli z jakiegoś powodu albo wyczerpią się zainteresowani kredytem bezpiecznym 2%, bo tak mogło być, bo wiele osób przewiduje, że w pierwszych miesiącach po prostu mieliśmy szturm wszystkich chętnych, a potem to zainteresowanie opadnie. Albo jeżeli już ceny poszybują tak wysoko, że nawet tych z bezpiecznym kredytem nie będzie na to stać. Albo jeżeli po wyborach coś się zmieni, albo nawet może nic się nie zmieni w politycznym układzie, ale po prostu będzie brakowało pieniędzy na dosypanie do tego programu, na jego finansowanie z jakichś powodów, to ten sztuczny boom może się również skończyć. Oczywiście wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej zaczyna cykl obniżek stóp procentowych i teoretycznie wtedy, kiedy te stopy procentowe spadają, no to kredyty, te zwykłe kredyty stają się bardziej dostępne i ludzie chcą kupować mieszkania, w związku z tym może to spowodować wzrost cen mieszkań, no bo znowu mamy większy popyt, ale taka prawidłowość oczywiście istnieje, ale nie zachodzi w 100%, bo dlaczego Rada Polityki Pieniężnej obniża te stopy dość wcześnie według niektórych, zanim inflacja tak wyraźnie spadła poniżej 10% i wiele osób uważa, zresztą oni podobnie się tłumaczą, że obniżają te stopy, żeby nie zadusić wzrostu gospodarczego, a tymczasem w całym otoczeniu Polski, w Unii Europejskiej i na świecie mamy poważny kryzys gospodarczy i mamy wyraźne spowolnienie gospodarcze. Krótko mówiąc, ten wzrost jest niepewny, czyli ludzie mogą, mimo niższych stóp, bać się brania nowych kredytów, bo po prostu mogą bać się na przykład o swoje zarobki, o swoje stanowiska pracy, o swoje perspektywy zarobkowe. To jest jeden powód i krótko mówiąc, jeżeli inwestujesz i liczysz na profity z tej bańki spowodowanej inwestowaniem czy zalewaniem rynku pieniędzmi tanimi z bezpiecznego kredytu 2% z programu rządowego, no to przynajmniej zalecałbym ostrożność. Oczywiście może się okazać, że wygrają ludzie ci, którzy stawiają na dalszy i nieustanny wzrost cen nieruchomości, ale powiem szczerze, ja nie wierzę w to, że coś rośnie w nieskończoność. No i dlaczego ci deweloperzy tak niechętnie zaczynają nowe budowy? Przecież teoretycznie,
jeżeli mamy do czynienia z lawinowo rosnącą akcją kredytową, no to powinni śmiało zaczynać nowe budowy. Ale to właśnie, oni też się boją przyszłości, bo wiedzą, że tak naprawdę swoje budowy będą kończyli za kilka lat i dość chłodno oceniają tę rzeczywistość. Czyli mamy taki stan czekania. Spójrzmy się jeszcze na raport, który jest bardzo ciekawy i nam pokazuje wiele rzeczy. Na przykład pokazuje nam taki wykres złożony. Widzimy tutaj ceny mieszkań transakcyjne na rynku pierwotnym, a te słupki to są porównanie udziału w kosztach poszczególnych elementów. Na dole są ceny ziemi, potem są te zielone ceny projektu, żółte to koszty budowy, niebieskie to koszty kredytu, koszty zarządzania to te takie trochę wyżej, no i zysk ze sprzedaży brutto. No, mylmy tego zysku ze sprzedaży z tym, co naprawdę zarabia deweloper, ale to jest tak tutaj pokazane przez Narodowy Bank Polski. No i widzimy też lata, kiedy ten na przykład udział zysku był mniejszy. To są lata zresztą, kiedy ceny były niższe, ale szczerze mówiąc, produkcja budowlana, gdybyśmy tutaj brakuje jednego czynnika na tym wykresie, powinni pokazać również produkcję budowlaną i ta produkcja budowlana była gdzieś największa tutaj w okolicy 2021 roku, licząc to w ilości mieszkań oddanych 2022 może, ale to już 2022 to były mieszkania oddawane, a nie te zaczynane budowy. Tu gdzieś wcześniej krążyło to takie ożywienie budowlane, no rosły też procentowo marże, ale wykres kończy się wtedy, kiedy się kończy. Warto by dowiedzieć się, co jest teraz. I co jest teraz? Otóż teraz właśnie z informacji od różnych deweloperów ich marże mimo mniejszej sprzedaży i gasnącej budowy znowu urosły. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu oni nie zaczynają nowych budów, bo się boją, ale wykorzystują moment i wyprzedają to, co jest już wybudowane, co jest starsze i korzystają z tego, że mogą coś sprzedać po wyższych cenach. Ja absolutnie nie ganię deweloperów, od razu powiem, bo to jest normalna działalność przedsiębiorcy. Przedsiębiorca musi zarabiać i nie jest podejrzany o to, że będzie coś rozdawał za darmo. Wobec tego, jeżeli mają szansę, to jest ok. Jednocześnie też warto zauważyć, że w tych takich zmiennych okresach, to nawet Narodowy Bank Polski też raportuje, w 2021, 2020, 2022 roku, w tych latach, deweloperzy przeżyli taki problem, niedopasowanie ich oferty do tego, co ludzie chcą kupić na rynku. Dlaczego? Dlatego, że w tych latach na rynku zostawali już w 2022 na pewno ludzie zamożniejsi, którzy albo kupowali mieszkanie jako inwestycje po to, żeby je sprzedać, czy żeby je wynajmować, żeby w każdym razie na nim zarobić, a też kupowali tacy dla siebie, którzy też byli majętniejsi. Wobec tego woleli lepsze lokalizacje, lepsze standardy, lepsze rozkłady. To tanie budownictwo deweloperskie w 2022 roku napotkało problem. I teraz kilka słów o fliperach w tej historii rynku nieruchomości. Pamiętacie pewnie ten 17, 18, 19, 20, 21 raz taką falę w ogóle szkoleń, artykułów, rozmaitych takich zachęt mówiących: słuchaj, inwestuj w nieruchomości, masz 3 złote, wchodź w interes, wchodź w spółki, dewelopuj, czy też flipuj nad miarę, ile wlezie, rób interes. No, można powiedzieć, ok, fajnie, są zachęty i trzeba powiedzieć też szczerze, że przez jakiś czas ci ludzie, którzy zarabiali na tych flipach, czyli kupowali jakieś mieszkanie, które potem remontowali w mniej lub bardziej porządny sposób i sprzedawali dalej z jakimś jeszcze zyskiem, oni zarabiali. Ta działalność zresztą istniała wcześniej, zanim w ogóle taka moda nastała i będzie istnieć
przyszłości, bo taka działalność jest na rynku potrzebna. Skoro jest zapotrzebowanie na taką działalność i ludzie od nich kupują, to znaczy, że taka działalność jest potrzebna. Ale też była taka sytuacja. Na tej gorączce fliperskiej dochodziło do sytuacji, kiedy fliper kupował mieszkanie od flipera po flipie i na nim jeszcze chciał zarobić pieniądze. Druga sytuacja to jest to, że nieustannie rosły ceny nieruchomości. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Ceny nieruchomości w miastach rosły, więc w zasadzie każdy fliper, który kupiłby mieszkanie tu, a sprzedał je trochę później, dostawał premię, czy mógł liczyć na premię wzrostu ceny tego, co sprzedaje, nie dlatego, że zrobił tam remont i nie dlatego, że jeszcze zarabia jakiś zysk właśnie za ten wykonany remont, za ten nakład pracy, tylko dlatego, że cena jego nieruchomości wzrosła. W zasadzie można powiedzieć, że przy takich gwałtownych wzrostach to po co było robić ten remont? Można było kupić mieszkanie, poczekać kilka miesięcy i sprzedać je drożej. Oczywiście zaraz ktoś powie, dobrze, ale ten remont uszlachetnił mieszkanie i dał wartość dodatkową. Tak, wiem o tym. Tak też było. Jest też oczywiście wielu wrogów fliperów, ale przypominam, jeżeli ludzie od nich kupują, to znaczy, że działalność ich jest potrzebna. Jeżeli jakaś działalność nie jest potrzebna, to kończy się tak jak z wypożyczalniami kaset wideo, czy tam potem płyt wideo. Nie wiem, czy pamiętacie, 40 lat temu ten biznes, czy może 30 lat temu wybuchł w Polsce i teraz proszę mi powiedzieć, gdzie są jakieś wypożyczalnie filmów wideo. Trudno je dość znaleźć. Może gdzieś są, ale ja o tym nie wiem. Niemniej jednak, jeżeli inwestujesz w nieruchomości i chcesz zarabiać na ich sprzedaży i wynajmie, to powinieneś się zastanowić także, jaka jest siła popytu i to są ciekawe dane znowu z raportu NBP. Po pierwsze, zauważmy, że liczba mieszkań w zasobie na 1000 mieszkańców rośnie. Po drugie, przeciętna liczba osób w mieszkaniu spada i ten wykres pokazuje, tutaj ta niebieska linia to jest polska linia, może wynik nie jest jakiś najlepszy, ale Warszawa już na przykład to jest ta dolna linia na poziomie mniej więcej 1,7 osoby na mieszkanie, to już całkiem przyzwoity wynik. To również wskazuje na to, że jest jakiś regionalizm, że średnia dla Polski nie jest średnią dla poszczególnych miast, czy też w ogóle lokalizacji. Warto przy okazji spojrzeć na dynamikę liczby mieszkań oraz dynamikę liczby ludności i widzimy też takie, na przykład Łódź tutaj na końcu, czy też Bydgoszcz. Liczba mieszkań rośnie, liczba ludności spada, co znowu oznacza, że jeżeli chcesz zarabiać na sprzedaży mieszkań albo na wynajmie mieszkań, to znaczy, że musisz się liczyć z efektem, że ewentualny popyt na te nieruchomości troszeczkę spada, staje się z czasem niższy i musisz ocenić perspektywę tego biznesu, jak on długo będzie trwać. I co więcej, musisz pamiętać też, że masz konkurencję innych ludzi. Na przykład tutaj widzimy liczbę podatników wykazujących przychody z tytułu najmu. To trochę więcej niż 100 000 w 2007 roku. Ponad 800 000 w 2022. To powiedzmy sobie, tak mniej więcej 8-krotny wzrost ilości ludzi żyjących z najmu. Niektórzy mają więcej niż jedno mieszkanie, co po prostu oznacza wzrost konkurencji na tym rynku. I powiem szczerze, że to widzimy ostatnio dość mocno. I tutaj widzimy od razu dwa wykresy. Na jednym jest cena mieszkania do dochodu. Do tego jeszcze na chwilę wrócę, bo kiedyś prosiliście o analizę tego przypadku, ale na drugim jest szacunek ceny mieszkania do wartości czynszu. On jest
podany w latach dla różnych miast. Widzimy, że to jak się troszeczkę zmienia, kiedyś rosło, potem spadało. Te lata to jest odpowiedź, ile lat musisz wynajmować mieszkanie, żeby koszty czynszu, który płaci za to mieszkanie, pokryły cenę sprzedaży. I szkoda tutaj, że nie mamy już 2023 roku, ale musimy sobie przypomnieć, co się stało. W Polsce w pewnym momencie wybuchł rynek najmu, no bo tutaj najechali nas, w cudzysłowie oczywiście, najechali nas Ukraińcy, którzy uciekali przed wojną. I przypomnijcie sobie, że w zasadzie wybyło mieszkań do najmu, nie było prawie żadnej oferty. Ludzie walczyli o te mieszkania. W sierpniu, wrześniu zeszłego roku, no to w ogóle studenci mieli bardzo ciężką sytuację w poszukiwaniu mieszkań, a dzisiaj jest sytuacja taka, że wynająć mieszkanie, znaczy nająć, być najemcą jest łatwiej. Oferta dla najemcy jest większa. To oznacza, że jest konkurencja między wynajmującymi. Dodam też, że zaczyna istnieć nowy czynnik na polskim rynku. Powoli on coraz bardziej nabiera siłę, ale są to fundusze, które zajmują się najmem takim instytucjonalnym, najmem profesjonalnym i one lokują się w głównych miastach, w najlepszych, czy w dobrych według nich lokalizacjach, takich pożądanych lokalizacjach w danych miastach, czyli tych lepszych pod wynajem. No i w tych miejscach stanowią już ogromną konkurencję dla osób prywatnych, które tam mają mieszkania. Jeżeli ktoś ma mieszkanie na wynajem w miejscowości, gdzie nie ma takich funduszy, no to nie czuje ich konkurencji, a jeżeli miasto jest na tyle duże, że on wynajmuje gdzieś na prowincji, a tego miasta na obrzeżach, to też nie czuje konkurencji tych funduszy, no bo one trafiają do klienta, który chce mieszkać w zupełnie innej lokalizacji. Takim wielkim miastem na przykład jest oczywiście Warszawa, ale te fundusze mają zamiar coraz mocniej wchodzić na nasz rynek. Takie mają plany, więc one z czasem też będą stanowiły konkurencję. W zestawieniu z tą taką przybywającą liczbą podatników i na razie niewidzianym momentem zatrzymywania się tej liczby podatników, którzy chcą żyć z najmu, oraz z tą produkcją mieszkań przez fundusze może to oznaczać pewne trudności dla osób, które chcą wynajmować mieszkania. No i tym bardziej takie produkty typu bezpieczny kredyt 2%. On potężnie zwiększył zdolność kredytową, zmniejszył ilość rat, które ci ludzie mają płacić i tym bardziej wzrosła konkurencja właśnie wyboru, kupię sobie mieszkanie na bezpieczny kredyt 2%, zamiast je będę wynajmował i kogoś w cudzysłowie złego kamienicznika czy tam mieszkanicznika wzbogacał. Drugą sprawą jest takie porównanie, szacunek naszych zarobków do ceny mieszkań i tutaj też szkoda, że na tym wykresie NBP nie pokazało obrotu, ilości sprzedanych mieszkań oraz ich cen. Dlaczego mówię o tym szkoda? Dlatego, że w zasadzie, jeżeli sobie przypomnicie te wykresy, które wcześniej pokazywałem, to taki dołek tutaj, czyli sytuacja najlepsza, kiedy musimy najkrócej pracować na mieszkanie, on przypadał wtedy, kiedy nikt nie kupował mieszkań. Nikt to jest oczywiście przenośnia, bo ludzie kupowali, ale sprzedaż była stosunkowo mała. I wróćmy się tu, w te lata 2002, jak to było miło. 4-5 lat, niecałe 5 lat można było pracować na mieszkanie według cen średnich, a w 2002, w 2003 i w 2004 nikt nie kupował mieszkań. Więc dlaczego tak było? Niby stać nas było na mieszkania, ale ich nie kupowaliśmy. No, tajemnicą są oczywiście pozostałe koszty
życia oraz nasze zaufanie. Lata tutaj brakuje jeszcze 2001-2002, ale po dziurze Bałca, po walce właśnie z nadmiarem pieniędzy na rynku spowodowano spory kryzys pracy. Koszty kredytów, innych opłat ludzie mieli potworne, więc po prostu nie rwali się do kupowania mieszkań. W każdym razie z tych wszystkich wykresów widzicie wyraźnie, że rynek jest cykliczny, no i pozostaje pytanie w takim razie, co może być dalej. Odpowiedź jest taka. Program bezpiecznego kredytu otworzył puszkę Pandory. Problemy, pytania, niepewność na polskim rynku nieruchomości wpłyną też znacząco na ten rynek, ale czy w sposób korzystny dla wszystkich uczestników tego rynku, no to jest mocno wątpliwe. Zakładam, że jest korzystny dla tych deweloperów, którzy mają mieszkania mieszczące się w limitach tego programu. Dla osób, które sprzedają mieszkania na rynku wtórnym mieszczące się w limitach tego programu. Że jest też w pewien sposób korzystny dla beneficjentów tego programu, czyli osób, które łapią się na warunki tego programu. Dlaczego w pewien sposób korzystny? No dlatego, że z jednej strony mogą kupić mieszkania przy tanim, jak na dzień dzisiejszy, kredycie, ale jednocześnie, jeżeli nie zadbali o zarezerwowanie sobie tych mieszkań przed 1 lipca 2023, to mogą spodziewać się, że zapłacą za te mieszkania więcej niż byłyby one wyceniane jeszcze kilka miesięcy temu. No i na pewno nie jest korzystny dla wszystkich tych, którzy chcą kupić mieszkanie, a po prostu się na ten lub muszą na ten kredyt nie łapią. Co zatem robić? No, po pierwsze od razu powiem jedną rzecz. Jeżeli ty chcesz kupić lub sprzedać mieszkanie swoje własne, w którym mieszkasz, masz taką konieczność, to tak naprawdę kieruj się tą koniecznością swoją życiową i niekoniecznie czekaj na to, że rynek się zmieni i za 5 lat może będzie inny, a może nie będzie. Bo jeżeli z jakichś powodów życiowych musisz dzisiaj kupić coś albo coś sprzedać, przenieść się za pracą, no to postaw, że te wybory życiowe czasami są ważniejsze. Nie zawsze w życiu robi się dobre interesy i nie zawsze na to warto zwracać uwagę, no chyba że ktoś koniecznie uwielbia mieszkać na przykład ze swoją miłą teściową, bo też takie przypadki mogą być, ale jeżeli chcesz prowadzić swoje samodzielne życie, no to nie patrz się tak specjalnie na ten rynek. Tutaj rzadko są zmiany gwałtowne, takie zachodzące z dnia na dzień, a czekanie kilka lat na zmianę cyklu może wykończyć. Jeżeli inwestujesz i masz mieszkanie na wynajem, bo może je odziedziczyłeś spadkowo, zastanów się nad tym, jaki jest, może być przychód alternatywny z kapitału, czy warto je sprzedać i zainwestować w coś innego, czy też warto zarabiać na tym wynajmie. No pamiętaj, mieszkanie masz te otrzymane w spadku, tak w cudzysłowie, ono jest za darmo, ale z drugiej strony może te pieniądze mogą gdzieś lepiej pracować, chociaż nie namawiam do takiego ryzyka, bo posiadanie mieszkania jest w sumie dość bezpieczne. Jeżeli inwestujesz w mieszkania, bawisz się w deweloperkę lub we fliperkę, no to tutaj powinny ci się otwierać takie, zapalać czerwone lampki i po prostu powinien się zastanowić, czy naprawdę ten zapał do kupowania na rynku nieruchomości będzie tak mocno podbijał rynek jeszcze przez najbliższe lata. Ja tego oczywiście nie wiem, no bo przecież nikt z nas nie wie, jak długo będzie działał
impuls spowodowany bezpiecznym kredytem 2%. Są w tej chwili wskaźniki, które pokazują, że ten impuls działa, ale są też takie, które mówią, słuchajcie, gospodarka światowa jest w sytuacji trudnej. Nie wiadomo, w którą to stronę pójdzie. Czy chcesz kupować i inwestować w najem akurat obok miejsca, w którym już ma rozpoczętą budowę jakiś fundusz, który będzie zarabiał potem na najmie instytucjonalnym, no to ja bym się już tutaj bardzo mocno zastanawiał. Podkreślam słowa obok miejsca, gdzie ten fundusz, bo to wcale nie znaczy, że w miejscu innym, z dala od takich funduszy, czy w miejscowości, w których nie ma takich funduszy, taka inwestycja w wynajem mieszkanie jest bez sensu. Po prostu musisz poznać ten swój lokalny rynek dokładnie, zanim zainwestujesz pieniądze. Czy, tak jak powiedziałem na samym początku, mamy do czynienia z bańką, z trzecią już bańką w ciągu kilku ostatnich lat. I jak powiedziałem, 2 poprzednie bańki, wiele osób twierdziło, bańka, nieruchomości runą w dół. One nie runęły także z powodów tych, że te osoby, które takie wygłaszały tezy, po prostu nie wiedziały o tym, że nastąpi COVID i że będzie pomoc po-covidowa, nie wiedziały o tym, że nastąpi sztuczne podbijanie popytu. Skąd miały to wiedzieć? Nie mogły. Tak jak nie mogły przewidzieć również sytuacji z wojną na Ukrainie i z nagłym napływem dużej ilości ludzi, którzy w jakiś sposób, część na stałe, część czasowo, osiedlili się w Polsce i muszą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe. Tego nie wiemy. Wiemy dzisiaj, że znowu jest taki okres, w którym po prostu trzeba się ostrożnie przyglądać temu rynkowi i zastanawiać się, czy robię dobrze inwestując, i na pewno nie wierzyć w jedno, na pewno nie wierzyć w to, że rynek nieruchomości zawsze idzie w górę, bo nawet na tych wykresach, które pokazałem w tym filmie, widać, że historia rynku pokazuje co innego. On w ciągu tego krótkiego okresu, 20 lat, również przez wiele lat był na dołku. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Przypominam, że więcej wykresów z tego raportu NBP, do lektury którego oczywiście zachęcam, znajdziesz również na stronie symen24.pl. Link znajdziecie na dole w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Zachęcam również do sugerowania nam tematów audycji i do korzystania z naszego serwera Discord, gdzie już czasami takie nowe dzieło, ale powoli zaczyna żyć własnym życiem. Cześć, trzymajcie się.